Jak sprawdzić, czy twoje dziecko jest gotowe do siedzenia? Błędem jest forsowanie rytmu dziecka na jakimkolwiek etapie uczenia się i rozwoju. Każde dziecko jest wyjątkowe i nie należy się trzymać kalendarza, który ustala pewne czynności w określonych momentach. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu, inne osiągną to szybciej. Podobnie jak w przypadku ząbkowania, gdzie niektórym dzieciom pierwsze ząbki wyrastają po 3 miesiącach, a innym po 8. Nauka siadania również nie ma sztywnego kalendarza. Musimy poczekać, aż maluch osiągnie niezbędną dojrzałość. Niektóre dzieci zaczną siadać po 6 miesiącach, podczas gdy inne będą w stanie to zrobić po roku. Nauka siadania. Wielki moment. Nauka siadania to ogromny postęp w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Ta pozycja pozwala wzmocnić mięśnie pleców, unikając w ten sposób dyskomfortu i ewentualnych problemów podczas chodzenia. Gdy tylko będzie mogło samodzielnie usiąść, jego ciało przygotuje się do raczkowania i chodzenia. Dlatego nie musisz uczyć swojego dziecka siadania, zanim będzie na to gotowe, czyli zanim jego własne mięśnie pozwolą mu to zrobić. Kiedy twój maluch jest w stanie usiąść, daje mu to większą możliwość do manipulowania zabawkami i przedmiotami, które przyciągają jego uwagę. Pozycja siedząca daje dziecku inną perspektywę otoczenia, w którym się porusza. W tej pozycji jest wystawione na nowe bodźce, które pobudzają jego inteligencję i ciekawość do nowych wyzwań. To moment, kiedy chce wszystkiego dotknąć. Budzą się jego zmysły poznawania sensorycznego. Ćwiczenia, które wspomagają naukę siadania. Czy zastanawiasz się, jak można nauczyć dziecko siedzieć? Aby twoje dziecko nauczyło się siadać, możesz mu pomóc wzmocnić mięśnie za pomocą niektórych ćwiczeń. Nie przyspieszysz procesu, ale w ten sposób maluchowi łatwiej będzie osiągnąć cel. Nauka siadania to czas, który możesz dzielić się z dzieckiem i cieszyć się nim, a wykonywanie tych ćwiczeń będzie świetną ku temu okazją. Daje ci możliwość uczestniczenia w procesie i przyczynienia się, krok po kroku, do wspaniałego rozwoju twojego maleństwa. Zanim jednak zaczniecie ćwiczenia, dzięki którym nauka siadania będzie łatwiejsza, twoje dziecko będzie musiało osiągnąć inne ważne etapy w rozwoju psychomotorycznym. Chodzi na przykład o utrzymywanie uniesionej główki w pozycji leżącej i samoistne próby siadania za każdym razem, gdy bierzesz je za ręce. Zróbmy kilka ćwiczeń z dzieckiem, aby wykonać te ćwiczenia stymulujące z twoim maluszkiem. Połóż koc na podłodze i przygotuj się do pracy. Wzmocnimy mięśnie brzucha malucha, kręgosłup oraz mięśnie pleców, szyi i ramion. Ważne jest, abyś miała w pobliżu jego ulubione zabawki. Usiądź przed nim i weź je za ręce. Powoli je podnoś, aż usiądzie, a następnie połóż z powrotem na kocu. Połóż dziecko na plecach. Siedząc na podłodze, posadź dziecko i podtrzymaj je za biodra. Powtórz ten ruch 3 lub 4 razy. Pozostaw je tak na kilka sekund, a następnie połóż, aby mogło odpocząć. Powtórz ćwiczenie 3 lub 4 razy, aby dziecko się nie zmęczyło. Posadź swoje dziecko między twoimi kolanami, tak, by się opierało na tobie. Pobaw się z nim w klaskanie lub w inną tradycyjną zabawę, na przykład bujając je rytmicznie do jakiejś piosenki. W niektórych momentach pozwól, by oderwało od ciebie plecy i przez chwilę samodzielnie siedziało. Możesz mu pomóc, podtrzymując jego ramiona, gdy nie jest o ciebie oparte.
Połóż dziecko na plecach. Połóż mu na brzuszku przykuwającą uwagę zabawkę, która będzie je kusić, żeby ją złapało. Twoje dziecko będzie próbowało powoli się podnosić, aby dosięgnąć zabawki. Zaleca się również zabawy, w których dziecko leży na plecach, a rodzic przechyla je delikatnie na prawo i na lewo. Nigdy nie przytłaczaj swojego dziecka. Jeśli zauważysz, że twoje dziecko traci zainteresowanie tym, co robi, przerwij sesję ćwiczeń. Jak w każdym innym postępie, nauka siadania ma swój sekret. Chodzi o to, by stymulować dziecko, ale nigdy go nie zmuszać. Ciesz się chwilą, kiedy się razem bawicie i próbuj dalej. Unikaj zmęczenia. Wkrótce będzie gotowe na swoje pierwsze zdjęcie w pozycji siedzącej.